Pora na kolejny filmik z teoriami BTS i tym razem do takich teledysków jak Danger, Boy in Love, For You czy nawet No More Dream, więc jeżeli myśleliście, że w tych starych teledyskach nie ma nic, co ma związek z obecnymi teoriami, to się naprawdę grubo mylicie. Zaczynamy! Zanim zacznę, chciałabym troszeczkę poruszyć temat naszego ostatniego filmiku, który pojawił się na kanale, a była to teoria do Augusta D, do teledysków Augusta D, która została naprawdę różnie odebrana. I chciałabym tutaj podkreślić, że nie należy brać wszystkiego na poważnie, ponieważ to była tylko teoria, to była tylko opinia, więc nie musi być to prawdziwe, ale może być to w jakimś stopniu prawdziwe. A jeżeli chodzi o te dwa teledyski, były to teledyski Augusta D, nie były to teledyski Sugi, więc logicznym jest, że nie powinny mieć związku z BTS ani z teoriami, a ten filmik był raczej bardziej ciekawostką i poszukiwaniem symbolów, połączeń czy po prostu zbiegów okoliczności. Dlatego powinniśmy pamiętać, żeby oglądać te teorie, interpretacje lub analizy z przymrużeniem oka. Oczywiście są też przedstawione fakty, ale w większości są to teorie, których w internecie jest mnóstwo. Ale przejdźmy w końcu do tematu tego filmiku, który jest naprawdę ciekawy, bo są to połączenia między starymi a nowymi teledyskami BTS. Ten film może wam uświadomić, że tak naprawdę nic nie dzieje się bez przyczyny i nawet plakaty pojawiają się w tych samych teledyskach, mimo że mają odstęp kilku lat. I tak jak już wspominałam, jeżeli myśleliście, że w No More Dream nie ma nic takiego, co by nawiązywało do nowych teorii, to się myliliście, więc zaczniemy od samego debiutu, czyli właśnie No More Dream. Po ukazaniu się short filmu wiele osób zauważyło, że pod sufitem w No More Dream widniał ogromny, nie dający się nie zauważyć napis Stigma, a jest to tytuł short filmu V, a zarazem piosenki z płyty Wings. Oprócz tego pojawia się kolejny napis, którego nikt się nie spodziewał, bo jest to mały napis BTS Run, czyli kolejny tytuł. Żeby było jeszcze ciekawiej, na tablicy w No More Dream widzimy krzywą motylkową. Tak, istnieje coś takiego w matematyce. Jest to oczywiście odniesienie do Butterfly i do wszystkich motywów motyla w teledyskach BTS. Aczkolwiek już od czasu debiutu BTS pojawia się ten sam motyw lub ten sam symbol, a mianowicie pianino, i tutaj w No More Dream jest ukazane zarówno w japońskiej, jak i w koreańskiej wersji. Oprócz tego praktycznie w każdym teledysku BTS widzimy mały telewizor, widzimy go zarówno w japońskiej, jak i w koreańskiej wersji No More Dream, w Boy in Love, War of Hormone, I Need You, Dope, czy też Fire, czyli praktycznie wszędzie. Ponadto w No More Dream pojawiają się także opony samochodowe, które także widzieliśmy w I Need You. Żeby było zabawniej, plakat psa, który widzieliśmy w No More Dream, pojawia się także w Run, aczkolwiek robi się tutaj troszeczkę dziwnie, bo w japońskiej wersji No More Dream pojawia się część plakatu, którą także widzimy w Run. Następny teledysk to No, który ukazuje władzę nauczycieli i rodziców nad młodzieżą i oczywiście bunt młodych, i co prawda ten koncept ciągnie się przez całą twórczość BTS, ale spójrzmy na symbole. Główny symbol, który widzimy w tym teledysku, to oczywiście tabletki i te konkretnie symbolizują kłamstwa, którymi karmiona jest młodzież, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam fakt tabletek, to oczywiście motyw pojawiał się zarówno w koreańskim, jak i japońskim I Need You, w Mamie i japońskim Blood, Sweat and Tears. Oczywiście w No widzimy dużo równań matematycznych, które wcześniej widzieliśmy w Boy in Love i w No More Dream, i to też nie jest przypadek, szczególnie, że obecnie w DNA także pojawiały się różne równania. Kolejne MV, Boy in Love, i tutaj sytuacja jest na tyle ciekawa, że pojawia się tam mnóstwo plakatów, które są bardzo znaczące, więc jeżeli jesteście zainteresowani analizą tych plakatów, których jest naprawdę bardzo dużo, dajcie mi znać w komentarzach. Jeden z plakatów, który pojawił się w Boy in Love, ma obecnie odniesienie w mixtape'ie Augusta D, bo jest to plakat filmu Scarface, czyli Człowiek z blizną, którego główną postacią jest Tony Montana, czyli jeden z najbardziej wpływowych postaci światowego kina. A teraz posłuchajcie fragmentu piosenki. Feel like 혈전을 못한 성공과 행복 같은 듯한 하나 더 큰 성공을 원해 더 많은 부와 훨씬 크다란 명예돈이 나를 쫓기를 원하지 또만 쫓는 괴물은 되지 않길. W japońskim Boy in Love pojawia się coś, co sprawia, że możemy zwariować. Mianowicie jest to narysowany pociąg z napisem Save Train. Jeżeli chodzi o motyw pociągu, to widzieliśmy to już w I Need You, w Run, a cały Spring Day tak jakby działo się w pociągu. I jeżeli ten pociąg potrzebuje ocalenia, to możemy uznać, że BTS także potrzebuje ocalenia, ewentualnie społeczeństwo potrzebuje ocalenia, ponieważ
pociąg w Spring Day, te wagony w Spring Day odnosiły się do klas społecznych. I jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa w Boy in Love, to jest to, że zaczyna się od gwizdu Jungkooka. Jeżeli chodzi o gwizd Jungkooka, to już słyszeliśmy w Begin, First Love, a także ostatnio w DNA. W Just One Day znów pojawiają się motyle, czyli najpopularniejszy motyw ery Hwayoonghwa. I jak się okazuje, BTS może być mocno związane z efektem motyla. Zostały nam jeszcze 2 teledyski przed tym, jak zaczęły się wszelkie możliwe teorie BTS i jeden z nich to Danger, czyli teledysk, w którym poznałam BTS. Jak dobrze wiemy, BTS ma obecnie dość sporo odniesień do tego teledysku, a scena z Danger pojawiła się nawet w Stigmie, była to scena z V. Ale od początku Jungkook gra na pianinie, co łączy się dosłownie ze wszystkim, a szczególnie z Love Yourself, gdzie Cookie przypominał sobie, jak grał na pianinie z Sugą. Fakt, że Jungkook później niszczy to pianino, może być także odniesieniem do niego i Sugi, ponieważ być może ma on coś za złe Sudze i dlatego pianino jest jedynym, co pozostało mu po nim, aczkolwiek on chce to zniszczyć i zniszczone pianino, a raczej spalone pianino, pojawiło się także w First Love. Rap Monster pisze i sam sobie robi tatuaże i miał on także tatuaże w Reflection. Hosok tańczy przed lustrem, co obecnie łączy się ze scenami z Love Yourself, a ćwiczący, dający z siebie wszystko Jimin będzie odniesieniem także do Highlight Reel. BTS przepowiada przyszłość, ponieważ Jin ma na sobie koszulkę z napisem Dope i ten sam napis znajduje się na czapce Jimina. Jin rzuca także zapalniczkę, jak dobrze wiemy, zapalniczka jest przedmiotem, którym uwielbia bawić się Suga, na przykład w I Need You, w prologu, czy chociażby w Love Yourself. Jednak jeżeli się przyjrzymy samej scenie Jina z ogniem, to przypomina ona trochę scenę z Fire. Moim zdaniem ciekawym przypadkiem jest także Suga, który rzuca piłką i zbija lustro, a w japońskim Run widzieliśmy go właśnie w takiej scenerii z rozbitym lustrem. I jeszcze jeden symbol. W Danger pojawia się blok kartek, a taką samą kartkę spalił Jimin w I Need You i tutaj zaczyna robić się dziwnie. Został nam jeszcze jeden teledysk, ale z małym interesującym szczegółem, ponieważ w For You widzimy kanapę i koc i tę samą kanapę i ten sam koc widzieliśmy w I Need You. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podejrzane powiązania pomiędzy starymi a nowymi teledyskami BTS. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, jeżeli zauważycie inne szczegóły, na przykład ta sama lampa albo ten sam strój, bo i tak się zdarza, dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani analizą plakatów z Boy in Love, które naprawdę są znaczące, jest ich mnóstwo, też dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmiku. Oczywiście czekam też na Wasze opinie, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiej oto niesamowitej koszulki z drzwiami BTS. Podlinkuję Wam twórcę takich koszulek w opisie tego filmiku.